W momencie, kiedy nastąpiło wynalezienie druku, zaniknęły bardzo mocne związki między ludźmi. Pojawienie się takich mediów jak telewizja zupełnie rozproszyło naszą uwagę. Często ludziom brakuje czasu na refleksję. Malarstwo może zatrzymać ludzi, nie tylko w muzeach czy w galeriach sztuki, ale najlepiej we własnym otoczeniu, we własnym domu, gdzie ludzie, patrząc na pewne obrazy, które mają pragnienie być uniwersalnymi i tworzyć taki język metafizyczny, ponadczasowy, mogą cały czas zwracać uwagę na rzeczy istotne. Malarstwo pod tytułem Pierwotny dialog z cywilizacją. Temat oczywiście jest bardzo ważny, niemniej jednak bez odpowiedniej struktury formalnej nie byłoby siły przekazu. Dlatego staram się wytworzyć własny język plastyczny. Odwołuję się do kultur plemiennych, gdzie bardzo istotną sprawą była bardzo mocna kolorystyka, jak i też pewna archetypiczna rola znaków, symboli. Tak jak pamiętamy z fotografii kilianowskiej, która mówi o energiach otaczających żywe organizmy, ma podkreślać w moich pracach takie emocje, które dzieją się w danej chwili. Te wszystkie elementy mają budować moje nowe światy, gdzie ludzie działają ciekawiej, bardziej interesująco i budują nową komunikację między sobą. Ale też to ma zwracać uwagę na pewne niebezpieczeństwa, które kryją się pod postacią tych znaków, symboli. Często nawiązuję w swoich obrazach do pewnych wytworów naszej cywilizacji, które w normalnym życiu mają spełniać rolę pewnych narzędzi, które kształtują nasze środowisko, a w moich obrazach staram się pokazać ich mitologiczną rolę, gdzie znak, jaki jest stworzony z tychże przedmiotów, zamienia się w pewien element baśniowości. Struktura baśni, jak wszyscy wiedzą, jest bardzo mocno odczytywana poprzez swoje znaki na całym świecie i bez względu na język mówiony jest czytelna dla wszystkich kultur. Jednak baśń ma swoją tajemnicę, którą każdy musi rozwiązać samemu. Tworzę następny cykl, który jest niejako hołdem dla lat 60. XX wieku, w którym definiowało się wszystko, co nas w zasadzie dzisiaj dotyczy. Popkultura lat 60. chciała nam pokazać, że poprzez rozwój cywilizacyjny, techniczny, technologiczny świat może być bardziej szczęśliwy. Oczywiście nie wszystko się sprawdziło, niemniej jednak pewne mitologie z tamtych czasów funkcjonują do dzisiaj. W moich obrazach widzimy coś w rodzaju stop-klatki filmowej, gdzie sceny w filmie zaczynają się rozgrywać według scenariusza reżysera, a u mnie zawsze jest to pytanie, czy te postacie, często pełne euforii, zastygną w tychże ruchu, czy też nagle w sposób niekonwencjonalny pokażą nam coś nowego. Ale najważniejszy jest tutaj humor i pewnego typu ciepła groteska, która ma podkreślać wagę chwili, ale też zadawać pytania o przyszłość naszej cywilizacji. W dzisiejszych czasach, kiedy cywilizacja na nas bardzo mocno oddziałuje, te elementy są tylko pewnym przypomnieniem i znakiem, że istotną sprawą jest również bycie cały czas w kontakcie z innymi ludźmi, z tym wszystkim, co nas otacza.